A żeby nie być gołosłownym, to zapraszam Was teraz do krótkiego filmiku, który przedstawi Wam skuteczność tego preparatu. Witam. To jest płyn z kory czeremchy, zrobiony wywar i z kwiatu. Do czego to służy? Do ustraszania takich pajęczaków jak kleszcze. W ostatnich latach w Polsce odnotowano znaczący wzrost liczby zachorowań na boreliozę. W 2022 roku zarejestrowano 17 338 przypadków tej choroby, co stanowi wzrost o 38,9% w porównaniu z rokiem 2021, kiedy to zgłoszono 12 500 zachorowań. Ten gwałtowny wzrost liczby przypadków boreliozy w Polsce jest wyraźnym sygnałem alarmowym. Sytuacja pogorszyła się jeszcze bardziej. Liczba zachorowań wzrosła do 25 244. Dane te wskazują na coraz większe zagrożenie, jakie borelioza stanowi dla zdrowia publicznego, podkreślając potrzebę wzmożonej profilaktyki i edukacji społeczeństwa w zakresie zapobiegania tej groźnej chorobie. Witam serdecznie, kochani, w dzisiejszym odcinku, który poświęcony jest kleszczom. Jednym z najbardziej niepozornych, a zarazem najgroźniejszych pasożytów, z jakimi możemy my jako ludzie mieć do czynienia. Temat kleszczy, moi drodzy, zyskuje z każdym rokiem na znaczeniu. Szczerze powiedziawszy, wraca do nas jak bumerang. Zmiana klimatu, która sprzyja ich rozwojowi, łagodniejsze zimy, ciepłe sezony. Generalnie można powiedzieć, że kleszcz praktycznie może działać skutecznie do października, nawet i dłużej, nawet listopad. Tak więc no widzicie, że praktycznie mają idealne warunki cały rok. Kochani, w dzisiejszym odcinku przyjrzymy się bliżej temu, czym są kleszcze, jakie choroby mogą przenosić, jak chronić się przed kleszczami. Wokół tego tematu narosło również bardzo dużo mitów, z którymi chciałbym się dzisiaj w jakiś sposób rozprawić. I porozmawiamy sobie w szczególności o tym, jak chronić się przed kleszczami, w jaki sposób zapobiegać, bo samo ukąszenie, ugryzienie, to już jest problem, który trzeba jak najszybciej rozwiązać, ale myślę, że jeżeli będziemy posiadać odpowiednią wiedzę, to jesteśmy w stanie też uchronić się przed takimi sytuacjami, nie? Ukryty w trawach lub na krzewach, czeka wytrwale na zwierzę lub człowieka, przygotowując się do ataku. Ten pozbawiony wzroku stawonóg posiada na przednich odnóżach perfekcyjny narząd węchu, dzięki któremu wcześnie wyczuwa zbliżającą się ofiarę. Biegacz jest jeszcze daleko, gdy jego zapach i oddech docierają do mikroskopijnych rzęsek narządu węchu kleszcza i zdradzają jego obecność. Dzięki haczykowato zakończonym 8 nogom bez trudu wspina się ku górze. Konsekwentnie zbliża się do celu i wkrótce na miękkiej, cienkiej skórze odnajduje najlepsze miejsce do wkłucia. Wyposażony w haczyki aparat gębowy stawonoga wrzyna się coraz głębiej w skórę ofiary. Dlaczego jednak nie czujemy tak głębokiego ukłucia? Odpowiedź znajdziemy na drugim końcu aparatu gębowego, w gruczołach ślinowych kleszcza. Ten fantastyczny mikrokosmos gruczołów skrywa prawdziwe laboratorium. Wkrótce po ukłuciu zarazki dostają się do krwi i rozprzestrzeniają w całym organizmie. Dlatego staraj się usunąć kleszcze jak najszybciej. Słuchajcie, zacznijmy sobie od początku. Czym są kleszcze? Postaram się odpowiedzieć na to pytanie bardzo prosto. Są to pajęczaki, które żywią się krwią swoich żywicieli, czy to ludzi, czy zwierząt, czy gryzoni. I tym samym są idealnym pasożytem, który przenosi wszelkiego rodzaju choroby, tak? Kleszcza można spotkać w całej Polsce.
jednak szczególnie upodobały sobie tereny typowo wilgotne, zalesione, gdzie mogą z łatwością się przemieszczać. Na swoich żywicieli przede wszystkim, prawda? W Polsce najczęściej spotykamy dwa gatunki. Kleszcz pospolity i kleszcz łąkowy, który występuje głównie w lasach, parkach, na łąkach czy w ogrodach. Teraz powiem wam, że jest taki okres letni, gdzie mamy grille, mamy wszelkiego rodzaju imprezy na takich przestrzeniach typu działki, typu nasze ogródki w naszych domkach i słuchajcie, wbrew pozorom w takich miejscach naprawdę też możecie złapać takiego kleszcza, który potem może wam narobić dużo bałaganu w waszych życiach, dlatego zwracajcie naprawdę uwagę na to, żeby zabezpieczać się w jakiś sposób. Jeżeli wiecie, że macie jakąś taką, nie wiem, imprezkę, że tak powiem, w miejscu, gdzie rzeczywiście taki pasożyt może wystąpić, to nawet sobie, nie wiem, nogi spryskać, nie? Jakimś tym środkiem, to zawsze jest jakieś zabezpieczenie, bo często jest tak, że my nie zwracamy na to uwagi, a wierzcie mi, że ja w swoim środowisku mam osoby, które no niestety, ale cierpią na boreliozę i w głupi sposób złapały kleszcza. Często to właśnie podczas, no nawet taki tutaj przykład mojego wujka, który podczas prac na ogrodzie działkowym no takiego kleszcza złapał. No i przerodziło się to w boreliozę, tak? Teraz no niestety jest chory. Faktem nie ma jakichś super mocnych objawów. Wiem, że miał antybiotykoterapię. No ale są też osoby, które przechodzą to naprawdę dramatycznie. Ja też znam takie przykłady takich osób i uwierzcie mi, że nie chcielibyście tej choroby mieć. Gdzieś kiedyś czytałem taki wpis, że borelioza cię nie zabije, ale każdego dnia sprawi, że po prostu będziesz chciała pójść już wiecie gdzie, nie? Tak więc zapobiegajmy, edukujmy się i wtedy będzie wszystko w porządku. Słuchajcie, cykl życia kleszcza składa się z 4 etapów. Najpierw jest jajo, larwa, nimfa i dorosły osobnik. Każdy z tych etapów wymaga jednego – krwi. Cykl życiowy kleszcza może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat, w zależności od warunków środowiskowych, dostępności żywicieli i to wszystko ma ogromny wpływ. Kleszcze są przystosowane do przetrwania naprawdę ciężkich warunkach i słuchajcie, musiały być naprawdę srogie zimy, żeby tych kleszczy było mniej. No na tą chwilę wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście będzie ich więcej i niestety nie mamy na to wpływu, prawda? A walka z nimi no po prostu jest no, bez sensu. Nie jesteśmy w stanie ich wyeliminować. Dlatego musimy posiąść wiedzę, która pozwoli nam no, funkcjonować, prawda? Taki kleszcz jest w stanie przetrwać naprawdę długie okresy bez jedzenia, nie? Musimy być tego świadomi. Dlaczego kleszcze są w ogóle niebezpieczne? Bo to jest takie pytanie zasadnicze. No przede wszystkim ze względu na zdolność przenoszenia groźnych chorób, prawda? Najbardziej znaną pewnie wam wszystkim jest borelioza, której boimy się bardzo my się boimy tej choroby. No ale to jest uzasadnione, dlaczego my się jej boimy, ponieważ no jest to naprawdę poważna choroba, która prowadzi do poważnych komplikacji, takich jak zapalenie stawów, tak, problemy neurologiczne, sercowe i wiele innych, o których nie zdajemy sobie na co dzień sprawy. Chociaż już teraz powstało wiele wartościowych materiałów, które nas edukują, mówią nam o tym, że rzeczywiście borelioza jest ogromnym zagrożeniem. Kolejną groźną chorobą jest oczywiście odkleszczowe zapalenie mózgu, tylko tutaj jest, na to jest sposób, tak? I można się oczywiście zaszczepić i wówczas jest bezpieczeństwo, że nie będziemy mieli powikłań, tak? Tych
poważnych, które mogą skutkować nawet śmiercią. Każdy z Was jest w stanie sobie w prosty sposób znaleźć, jakie choroby przenoszą te pajęczaki i z czym może wiązać się takowe ukąszenie, tak? Przejdźmy zatem do bardzo ważnego tematu, jak chronić się przed kleszczami. No i tutaj rodzi się kilka szkół, ponieważ ochrona przed kleszczami zaczyna się zawsze od unikania miejsc, tak? Tylko pytanie, czy jesteście w stanie zrezygnować z wyjścia do lasu, bo ja nie. A niestety, jeżeli chcecie uniknąć spotkania z takim kleszczem, no to musicie unikać przede wszystkim lasów, wysokiej trawy, łąki, zarośla, nie wiem, teraz już nawet parki, place zabaw. Dzisiaj można powiedzieć, że tego kleszcza możecie spotkać generalnie wszędzie, tak? Jeśli jednak już chcecie pójść do tego lasu i nie zamierzacie z niego rezygnować tak jak ja, no to trzeba pamiętać oczywiście o odpowiednim ubraniu. Długie spodnie, długa bluza, okrycie głowy, wysokie buty. To nam daje gwarancję tego, że taki osobnik będzie miał problem, żeby się przedostać. Mało tego, ja zawsze mam taką metodę, że nakładam sobie nogawkę na wysoki but i dodatkowo zabezpieczam sobie jeszcze taką taśmą. No ale to jest moja taka metoda, która sprawdza się i dzięki temu mam gwarancję, że ta noga jest bezpieczna, tak? Warto również stosować środki odstraszające w postaci chociażby permetryny, tak? To jest bardzo silny środek chemiczny. Jeżeli nie macie kociaka w domu, no to myślę, że to jest jedno z najlepszych zabezpieczeń, które powoduje, że rzeczywiście no tego kleszcza praktycznie nie złapiecie, a jak go złapiecie, no to on już na etapie kontaktu z waszą odzieżą będzie miał no, tak zwany paraliż, tak? Czyli można powiedzieć, że no, nie doczołga się tam, gdzie chce. Słuchajcie, kolejnym takim fajnym zabezpieczeniem, nazwę to naturalnym zabezpieczeniem, który jest skuteczny, jest środek, który został pokazany na naszym szkoleniu w Bieszczadach przez naszego instruktora Zdzisława i powiem Wam, że działa bardzo skutecznie, a żeby nie być gołosłownym, to zapraszam Was teraz do krótkiego filmiku, który przedstawi Wam skuteczność tego preparatu. Witam. To jest płyn z kory czeremchy, zrobiony wywar i z kwiatu. Do czego to służy? Do ustraszania takich pajęczaków jak kleszcze. Ten tu jest na serwetce, tu już nasmarowana serwetka jest tym płynem i on stoi. I nie wie, co jest grane i jemu to śmierdzi. I teraz zobaczycie, jak reaguje na to. Wezmę go na czyste pole. Spróbuję go ruszyć, żeby uciekał. Teraz ucieka. Teraz patrzcie, co będzie, jak mu zagrodzę palcem drogę. Wyjdzie na palec, nie wyjdzie. Chociaż to jest akurat dla niego kąsek, ale on ucieka. Widzicie, sami, praktycznie. Nie pójdzie. Boi się, a nawet jak weszedł, to długo by tu nie zabawił.
zastanawia się i nie wie, co to jest. Czy ofiara, czy jedzenie, czy trucizna. Dla niego to jest trucizna. Po chwili czasu, proszę bardzo, kleszcz już boi się, broni się, do góry nogami się odwrócił. I prawdopodobnie będzie po nim. Tak się kończy żywot kleszcza, jak trafi na taki specyfik jak wyciąg skory czy rępy. Taki kompot zgotowany. Kleszcz panicznie się tego boi. Przebudził się. Teraz chce uciekać, ale jest po prostu sparaliżowany. Źle się czuje z tym. Robimy taki eksperyment, zobaczymy, damy mu palec. Będzie się starał podnieść, czy będzie chciał tego palca przyczepić. Bo nie będzie chciał się tego palca czepić. Boi się tego, bo to mu śmierdzi. No są różnego rodzaju metody na usunięcie. Ja nie chcę tutaj dedykować żadnej, bo nie chcę brać odpowiedzialności za to. Każdy po prostu musi podjąć decyzję, czym będzie go usuwał, tak? Generalnie unikamy potem jakiegoś tam smarowania jakimiś tłuszczami. Po prostu jedna rzecz to jest kluczowa. Nie możemy pozwolić do tego, żeby on nam zwymiotował. Bo jeżeli dojdzie do tego, to prawdopodobnie sprzeda nam automatycznie wszystkie swoje patogeny, a to jest ogromna szansa na to, żebyśmy po prostu złapali to, czego nie chcemy, nie? Czyli musimy bardzo być wyczuleni na ten moment usunięcia, nie? Bo to jest tak, jakbyście, słuchajcie, taki przykład tutaj pozwolę sobie przytoczyć, że jeżeli na przykład wracacie, nie wiem, z dobrej imprezy, macie kumpla w aucie, nowym aucie, to nie chcecie, żeby wam gdzieś tam sprzedał bonus, tylko chcecie, żeby gdzieś tam zrobił to najlepiej do miski, brzydko mówiąc. Dlatego jest tutaj podobna sytuacja. Nie możemy pozwolić na to, aby ten kleszcz w jakiś sposób chciał zwrócić nam no, to, co ma nam do zaoferowania, tak? Bo wtedy jest problem. Jeżeli rzeczywiście usuniecie go stanowczo, odpowiedzialnie, nie dusząc go, tylko po prostu jednym ruchem, no to jest szansa, że będzie wszystko w porządku. Jeżeli w odpowiednim czasie było to zrobione, no to myślę, że będzie ok. Jaki czas jest tutaj najbardziej bezpieczny? Wiecie, też nie chciałbym brać odpowiedzialności za to i mówić, że w ciągu, nie wiem, 5, 10, 15, 24 godzin, bo uważam, że w mojej ocenie nie ma tutaj jakichś takich widełek. Zasada jest jedna, usuwamy go jak najszybciej, tak? Jeżeli zobaczymy go, nie wiem, w terenie, to usuwamy go natychmiast w terenie. Nie czekamy, tak? Po prostu nie chodzimy z nim. Jeżeli jest, to natychmiast trzeba go usuwać. Moi drodzy, mity i fakty na temat kleszczy. Wokół kleszczy przez te wiele lat narosło mnóstwo mitów, które mogą wprowadzać was w błąd i zamiast wam pomóc, to wręcz zwiększać ryzyko niewłaściwego postępowania, tak? Jednym z popularnych mitów jest przekonanie, że kleszcze spadają z drzew. Słuchajcie, wiem, że to się już powiela, ale to jest ogromny mit. Słuchajcie, w rzeczywistości kleszcze maksymalnie wspinają się na wysokość około 1,5 metra i atakują swoje ofiary, czając się, że tak powiem, w trawach, krzewach. Po prostu to jest tak, że
wy w jakiś sposób przemieszczacie się w jakimś tam określonym miejscu i hacząc na przykład o krzew bądź trawę, zgarniacie go po prostu stamtąd i w taki sposób on trafia na wasze ubranie, a w późniejszym czasie trafia na waszą skórę. I tak to wygląda. Żadne akcje spadających kleszczy nie ma żlew, tak więc to jest mit. Innym mitem jest to, że każdy kleszcz przynosi boreliozę. Otóż to jest bajka. Warto jednak zaznaczyć, że często dużo rzeczy jest, no tak bym powiedział, tworzonych z czapy, tak? No bo szczerze powiedziawszy, ja tak też pytałem ludzi, którzy no troszeczkę bardziej się znają na tych kleszczach niż ja, to mówili, że no coraz więcej tych zachorowań jest odnotowanych, tak? Czyli można powiedzieć z roku na rok ludzi, którzy gdzieś tam mieli tego pecha, przybywa. No wiadomo, że tych kleszczy jest coraz więcej, w związku z powyższym coraz większa grupa jest, że tak powiem, trafiona. Nowe metody walki z kleszczami gdzieś tam cały czas się rozwijają. Naukowcy pewnie pracują nad nowymi metodami walki, czy to z tymi kleszczami, czy z chorobami, które przenoszą. Jednym z największych osiągnięć oczywiście jest rozwój szczepionki przeciwko odkleszczowemu zapleniu mózgu, które są już oczywiście dostępne od dłuższego czasu i skutecznie chronią przed tą chorobą, tak więc to jest jedna taka dobra wiadomość. Chciałem ten odcinek na maksa skompresować, chciałem wam bardziej pokazać, że no kleszcze są realnym zagrożeniem, natomiast są metody na to, żeby skutecznie sobie z nimi radzić, tak? Chociażby ten filmik, który widzieliście, który został nagrany przez naszego instruktora od taktyki zielonej, który prowadzi swoje szkolenia na naszym kampie w Bieszczadach. Ale tak podsumowując dzisiejszy odcinek, kleszcz to małe, ale bardzo groźne pasożyty, którego obecność w naszym środowisku stale rośnie, mogą przynosić wiele naprawdę poważnych chorób. Dlatego tak ważne jest, abyśmy stale podnosili swoją wiedzę na temat tych pajęczaków. Pamiętajmy o tym, że noszenie odzieży, odpowiedniej odzieży w takich miejscach jak lasy jest kluczowa do tego, żeby rzeczywiście nie zostać ugryzionym. Regularna kontrola skóry. W przypadku znalezienia kleszcza usuwamy go prawidłowo i obserwujemy miejsce ukąszenia. Edukacja na temat kleszczy i ich zagrożeń to klucz do zdrowia i bezpieczeństwa. Słuchajcie, jeszcze raz taki mały apel do rodziców, ponieważ wiem, że te przypadki mają miejsca. Jeżeli wasze dziecko wraca z placu zabaw, nie wiem, z ogrodu działkowego, tak? Czy z, nie wiem, z jakiego innego miejsca, gdzie rzeczywiście taki kleszcz mógł być, no to drodzy rodzice, oglądamy swoje pociechy dokładnie, starannie, bo pamiętajcie, że w momencie, kiedy takie dziecko zostanie zakażone tą paskudną chorobą, to życie jego będzie naprawdę utrudnione. I ja nie chcę tutaj straszyć, bo nie o to chodzi, żeby kogokolwiek straszyć, ale chciałbym tutaj zacytować słowa naszego instruktora od taktyki zielonej, który powiedział, że w terenie naszym zagrożeniem nie jest niedźwiedź, nie jest wilk, nie jest żmija, mówimy o Bieszczadach, ale kleszcz. I z tym was zostawiam. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, hej.